Witajcie telewidzowie kolejnego dnia, tym razem z Hongkongu, pełnego dnia z Hongkongu. Wczoraj przyjechaliśmy. Mieliśmy dzisiaj zrobić sobie jakieś lekkie zwiedzanie, bo byliśmy lekko zmęczeni, ale Marika się rozchorowała już wczoraj i dzisiaj też ma gardło zawalone i teraz leży, jakieś tam leki bierze. Ja wyskakuję, muszę załatwić sprawy finansowe, bo tutaj musimy zapłacić do drugiej, jest 12, więc zostało mi 2 godziny na wymianę dolarów albo wybranie pieniędzy z bankomatu. A że jest tylko jedna winda i jeździ jak chce, to idę klatką schodową. A tak wygląda właśnie nasza klatka schodowa w Hongkongu. No powiem wam, te budynki, no to wyglądają strasznie, jakby nikt o to za bardzo nie dba. Tutaj też nieźle okna pomazane. Jestem już na pierwszym, znaczy już na parter schodzę i powiem wam, że jest tutaj bardzo duża społeczność, akurat w tych budynkach, w tych okolicy, duża społeczność ludzi z Nepalu, Indii, Bangladeszu. Tutaj zobaczyć kogoś o rysach azjatyckich, takich chińskich, no to jest ciężko. O, akurat tutaj pan jest. Ale większość to jest Indie. Wychodzę, sklepik, proszę bardzo. Indian. Ja tak się zastanawiałem, gdzie mogę te dolary wymienić, ale tak, to jest jeden, tam jest drugi, tam jest trzeci, tu jest czwarty. Pełno tych miejsc. O proszę, tu jest piąty, tutaj też jakiś jest, szósty. Wszystko pod nosem. Ale dobra, to ceny już znam. Teraz idę zobaczyć do bankomatu. O, no, następny Maciek. Chiny to pieniądze. Tak wygląda ulica, jeżeli chodzi o ludzi na ulicy. No jest więcej tutaj mieszkańców niż w polskiej stolicy w Warszawie. Tutaj jak ostatnio sprawdzałem, to było ponad 7 baniek. A patrzcie, tutaj wam o tym mówiłem. Od razu meczet. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Ja myślałem kiedyś, że to jest bank angielski, ale jakiś czas temu dowiedziałem się, że jednak to nie. To jest bank chiński, ma korzenie właśnie w Hongkongu i Szanghaju. Sprawdźmy, czy dają bankomaty bez prowizji. Tak słyszeliśmy. Aha, czyli już... Okej, nie czyta mojej karty. Próbuję z inną kartą i czy da... O, jest coś. Bank HSBC chciał jakieś prowizje, ale dobra, to już nie o tym nie wybrałem. Patrzcie, z tego słynie właśnie Hongkong. Z takiej kaczuszki, gęsi. Pięknie to wszystko wygląda. Jakąś zupę robią. Tutaj też jakaś kiełbasa widzę. Tutaj kolejna knajpa i jakie smakołyki. Widzę też pierożki wonton. A teraz idę do innego banku. Też ponoć nie bierze prowizji, ale zobaczę jak włożę kartę, bo tam wtedy wyskakują informacje. Jestem mega zdziwiony, ile jest tutaj miejsc do wymiany pieniędzy. Tu jest jeden. Po drugiej stronie ulicy jest tak samo i one są co kawałek. Zobaczcie jeszcze na to. Podpytałem, można tutaj przyjść, nie chodzi mi o tą panią, można tutaj przyjść i sprzedać, kupić sobie kryptowaluty i dostaniecie też kasę. Od razu pan mi tutaj mówi, także spoko opcja. Próbuję teraz w tym banku też ponoć za darmo. Ten bankomat też mi nie da, mówię dobra, przejdę ten proces, zobaczę ile będzie, jak mi wyskoczy, ile procent pobiera czy coś. No to przyszedłem całą procedurę i na koniec wpisałem, nawet kwotę dałem, żeby wypłacało i wyskoczyło mi, że nie obsługuję tych kart. I to jest właśnie Hongkong. Nowoczesny, piękne budynki, a rusztowanie? Rusztowanie jak kiedyś. Jeszcze wszystko z bambusa. Cały budynek obambusowany. Tutaj nawet widzę, że trwa proces budowy tego rusztowania. Patrzcie, od góry podają sobie bambusy, aż z samej góry ktoś im tam podaje. No i będą to tutaj składać. Dostałem informację, że jednak w HSBC można i trzeba po prostu przejść ten proces, że oni mówią, że pobiorą, ale nie pobierają i już mam. $4000. Sprawdziłem w aplikacji, nie ma żadnych opłat, także super, korzystajcie z HSBC jak będziecie w Hongkongu. Wracam do naszego apartamentowca, bo mam pół godziny do zapłacenia za nasze kolejne dni na pobyt tutaj. No i pani jest, no właśnie, tutaj Chińczycy lubią pieniądze i tam jest krótko. Pieniądze są, zostajecie, pieniędzy nie ma. Nie ma czegoś takiego, że zapłacicie na koniec, zapłacicie gdzieś tam. Tak jak w Azji jest w niektórych państwach, że się nie przejmują pieniędzmi, dopóki się nie będziecie wyprowadzali z tego miejsca. A tutaj jest trochę inaczej. Trzeba zjeść jakieś śniadanie, a tutaj patrzcie, biryani. O, z krowy, ale ładnie wygląda. Nie tylko indyjskie kolega sprzedaje, patrzcie, nawet pizzę sprzedaje na kawałki. $25 to kosztuje, a ja biorę takie jajka w kary. Kolega mi tutaj już z zaplecza ładuje, poprosiłem o więcej grewi. A taka kolejka jest na windę z jednej i z drugiej strony. Słabo to idzie. Byłem jeszcze na 10. piętrze zapłacić pani za nasz pokój, ale już nie czekam na tą windę, bo ta winda jeździ tak powoli na dole, stałem was 10 minut bez sensu. 8, dobra, jeszcze jedno, bo my na 7. piętrze mieszkamy. Mari schorowana, zatkany nos. Przecież se Hongkong wybrała. Hongkong to nie jest dobre miejsce na chorowanie, ale kary dobre mają. Mari podjadła, wzięła sobie jeszcze jakieś leki, teraz się kuruje, poszła na jakąś drzemkę przespać tą chorobę, bo tak najlepiej. A ja idę załatwić sobie SIM-kartę, bo będziemy potrzebować trochę więcej internetu, bo mam tutaj taką darmową jakąś promocję wpadła z eSIM-ek, więc używam eSIM-kę teraz.
ale jak już kupię, to nie będę potrzebował tej eSIM. Zresztą tam jest tylko 1 GB, a 1 GB to wiadomo, że jest mało. Jestem już pod sklepem China Mobile. Idę zobaczyć, jakie są oferty dla turystów pewnie. To był mój 5. 7-Eleven i tutaj też nie mają SIM card. Każda pani mówi, idź do innego sklepu, idź do innego sklepu. Jest kolejny. Tutaj jest mnóstwo 7-Eleven, coś jak żabki w Polsce. W tamtym też nie mieli, więc spróbuję. Jeszcze w Circle też słyszałem, że są karty. Zobaczcie, nawet jestem w telewizji w Hongkongu, mówią coś o Polakach chyba. Moi drodzy, Mari wraca na kanał dzisiaj, ale nic ci ze zwiedzania w Hongkongu. Idziemy właśnie do lekarza. A jak na razie to będziemy zwiedzać klatkę schodową razem. Jak odczucie? No ja już wczoraj ją widziałam, jak poszłam pokój załatwić. No powiem, ciekawie tutaj w tym budynku jest. Ale pokój naprawdę przyjemny i ciepła woda, to też ważne. A tak wygląda okablowanie tego budynku. Od czego to są kable? Czy to wszystko gdzieś tutaj klimatyzację za tym oknem? No nie mam pojęcia. My idziemy teraz do lekarza i powiem wam, że dzisiaj to dwuja dla naszego ubezpieczyciela. Od 15 wczoraj załatwiają wizytę i dopiero dzisiaj na godzinę po 12 Marika jest umówiona. Także bardzo długo pisanie z nimi, tak, zaraz będzie, Dzwonienie też. dzwonienie, tak i jakby nie mogli tego ogarnąć i dopiero na drugi dzień to ogarnęli, także no dwójeczka i to duża. I nadal czuć tą różnicę w ludziach, jak się chodzi po chodniku, patrzcie. Sporo ludzi. Coś dla bolciarzy, patrzcie. Kolega jedzie na 5 telefonów. Pierwszy raz widzimy samochód policyjny w Hongkongu. Idziemy sobie główną drogą Nathan Road i patrzcie, przy ulicy Lumpex. I nie tylko, i w środku też można znaleźć jakieś rzeczy. Sporo tych ciuchów pani ma, ale to widać takie ciuchy jak jakieś górskie, specjalne, no nie takie zwykłe ciuchy, tak mi się przynajmniej wydaje. W Hongkongu dość normalny widok, że ludzie czekają na wejście do restauracji. Jak ktoś lubi swoją restaurację, to jest w stanie czekać. Widać, że w środku wszystkie stoliki zajęte. Doszliśmy pod klinikę, także idziemy zarejestrować się. Raczej jesteśmy zarejestrowani, po prostu zgłosić się idziemy. Ale numer. Ustawiłem mapę i poszliśmy o 1,20 m, 200 metrów za daleko. Były dwie takie same kliniki. My przeszliśmy koło jednej, poszliśmy do tej dalszej. Wracamy się, Mali ledwo idzie. Jesteśmy pod nową kliniką, tylko że prawie 1,5 km w innym miejscu. No ale okej. Jesteśmy już po wizycie u lekarza i chciał zrobić Marice test na, wiecie na co, na najgroźniejszą chorobę świata. No ale się nie zgodziliśmy. Dlatego tu nie ma kolejek, bo to wszystko trwało dosłownie 5 minut z wizytą lekarską i z dostaniem leków. Także bardzo szybko. Przechodzimy teraz przez jakiś park i patrzcie. Starsi panowie grają sobie jakieś chińskie warcaby. To nie są takie normalne nasze warcaby. Mari na pusty żołądek to leków nie będzie brała, więc jakąś babeczkę sobie teraz wzięła, a raczej rogalika, croissanta. No mają takie wypieki, trochę angielskie, trochę francuskie, są jakieś tarty też tutaj. I wiadomo, jak Hongkong to indyjskie jedzenie, tym razem też bierzemy sobie do pokoju, już nie będziemy łazić, szukać. Marika wzięła leki, zjadła i poszła spać, bo ostatnie 2 nocki miała dość mocno nieprzespane. No i nasz Hongkong nie ułożył się tak, jak miał się ułożyć przez ostatnie 2 dni. Ale mam nadzieję, trzymam kciuki za Mari, że jutro będzie już dobrze, wyzdrowieje. Będzie się przynajmniej na tyle dobrze czuła, że będziemy mogli sobie pozwiedzać trochę ten Hongkong. Teraz jest godzina 16, więc i tak już za wiele bym nie zobaczył, jakbym sobie gdzieś pojechał. Tutaj mamy jakieś niedaleko jeszcze punkty widokowe, więc może wieczorem wyskoczę. A teraz jeszcze idę dokończyć tą sprawę z kartą SIM, bo w końcu kupiłem kartę SIM. Idę ją teraz zarejestrować. Kartę mam z firmy China Mobile. Wczoraj byłem, to nawet nie mieli tutaj SIM karty, kazali mi w 7-Eleven kupić, ale to już wiecie. Idę ją zarejestrować. Musiałem wydrukować sobie taki numerek i czekam teraz 45. Ja jestem kolejny. Mam już zarejestrowaną kartę, działa. Sam proces rejestracji to może 5 minut, myślę, że mniej. Dłużej czekałem w kolejce niż sama rejestracja. Jeszcze muszę się z wami czymś podzielić. Jest trochę zimno, a ja na boso i w japonkach. Nie to, że chcę, chciałbym mieć buty, ale nie mam butów, możecie już się śmiać. Zostawiłem swoje i Mariki buty w samolocie. Jak wylądowaliśmy w Hongkongu, zabrałem tylko plecak swój, Marice dałem Mariki, a jeszcze reklamówkę miałem z butami. No i to zostało w samolocie. Mam nadzieję, że zadzwonimy teraz, bo wczoraj dzwoniliśmy do rzeczy znalezionych na lotnisku. Oni mówią, że jak było znalezione w samolocie, to powinno to być w biurze w liniach lotniczych, tymi co lecieliśmy, więc wczoraj dzwoniliśmy tam, teraz już mam kartę, więc dzwonię teraz do linii lotniczych zapytać, czy mają nasze buty. Jest 16:30 i powoli zaczynają się odpalać światła. Światła na budynkach. Można spotkać też takie małe sklepiki. Patrzcie, pan sprzedaje kilka jakichś rodzajów owoców tylko i to na tyle. Oczywiście Hongkong to knajpy i restauracje z różnego rodzaju jedzeniem. Najczęściej właśnie jakieś kaczki,
nudle, jakiejś zupy. I tu idziecie, z każdej strony coś się dzieje. No nie ma ulicy bez jakiegoś jedzenia. Szybko przejdę, nic nie jedzie, nie. Patrzcie, jeszcze tą uliczką muszę iść. No świetnie to wygląda. No tak jak wam powiedziałem, odpalają się te światełka. Wychodzę ze sklepu i patrzę, coś dźwigiem podnoszą. Podnoszę głowę, gdzie ten dźwig? A on aż tam. Jak tak chodzę po tym Hongkongu, to powiem wam, że sporo widać fajnych samochodów. Tu jest jeden, tam jest drugi jakiś Jaguar. Przed chwilą Porsche pojechał. No ale i tak nic nie zastąpi, o właśnie, tych starych taksówek, stare Toyoty. Patrzcie jaki klimat. Bardzo dużo Tesli też jeździ po Hongkongu. Nie wiem czy widziałem miasto, w którym jeździ tyle Tesli. I cały czas, tak jak wam mówiłem, są te taksówki Toyoty. I tam patrzcie, kolejna Tesla, czerwona to Tesla. Jeden jest jakiś i kolejna też jest Tesla. Jestem blisko Victoria Harbour, za tymi budynkami już jest woda. Idę tam zaraz zobaczyć, ale jaki tu jest kompleks zrobiony. Tam już widzę jakieś wieżowce też się zaczynają z przodu, ale to są na tej wyspie, tej co ja jestem, w sensie na tym lądzie. Wyspa jest właśnie za tymi budynkami. O, kolejna Tesla. I kolejna Tesla. O, i kolejna na tle kolejnej. I proszę bardzo, kolejna, tutaj jakieś auto i tam kolejna Tesla. I jestem już z pięknym widokiem na wyspę Hongkong. Tak jak wam mówiłem, te światła się odpalają. Tu będzie kolorowo, ponoć też jest jakiś pokaz o 20. Te budynki będą się wszystkie ładnie zapalać. O, i jeszcze te statki. Tutaj jest ten statek, pani modelka. O, proszę bardzo, też coś kręcą, to ja też wykorzystam panią modelkę do tego, żeby zrobić ujęcie. Te maszty, widzicie? Jak widzieliście kiedyś jakieś zdjęcia stare albo jakieś repliki chińskich statków, no to te maszty właśnie tak wyglądają, trochę jak chińskie. Jak nisko helikopter lata nad tymi budynkami. Zapalają się światła w tych wieżowcach, ale zachodu słońca tutaj raczej już nic nie będzie, nie widać żadnych kolorów. Wrócę tutaj o 20. O 20 ma być pokaz świateł. Mam nadzieję, że tu będzie ściana świateł na te budynki. A teraz spadam już do hotelu. Ogrzać się trochę, bo jednak wieje. No nie jest już tak ciepło jak na Filipinach. Jak się czujesz, Mari? Średnio, ale już trochę lepiej niż wcześniej. Przynajmniej temperatury nie mam 38. Ponad u lekarza miałam, ale chyba zmęczenie, brak snu to jeszcze dorobiło tak, że już nie miałam siły po prostu tam iść, więc teraz trochę jeszcze sobie poleżę, odeśpię i mam nadzieję, że jutro wyjdę w miasto. Mari zostaje w pokoju, a ja lecę na pokaz świateł. Te widoki w Hongkongu z wyjścia z budynku są rewelacyjne. No to widać, że od razu inny świat, inna kultura. Wróciłem już do portu, czekam na pokaz, 20 minut zostało do pokazu, 20 minut do 20. Tutaj jeszcze ten statek pływa z tymi żaglami. Słyszeliście tą muzykę? O! Zaczyna się. Ja już wróciłem do naszego hotelu, w sensie jeszcze nie do pokoju, jestem na klatce, bo na windę trzeba długo czekać, więc ja idę na pieszo. Ale powiem wam, że pokaz tych świateł, no to słabe to było. Kurczę, jest to reklamowane, że to jest jakiś jeden z lepszych pokazów tego typu na świecie, ale jednak to nie warto było nawet tam iść, bo kilka światełek z jednego budynku, z drugiego jakiś laser, z boku jeszcze też z jakiegoś budynku i tyle. Jak będziecie w Hongkongu, no to nie spinajcie się na ten pokaz, bo nie warto.